Dzień dobry, witam jeszcze raz serdecznie na dzisiejszym webinarze poświęconym strategii migracji do chmury. Poopowiadam dzisiaj trochę o tym, jak taką migrację do chmury zaplanować, jak ją zrealizować. Mamy zaplanowaną na nasze spotkanie dzisiaj godzinę. Ja mam nadzieję, że w czasie tej godziny z powodzeniem uda przejść mi się przez wszystkie slajdy i zrobić to jeszcze tak, żeby zostało nam trochę czasu na panel Q&A. Więc na początku taka kwestia organizacyjna. W okienku, w którym widzicie Państwo czat, istnieje możliwość zadawania pytań. To jest jedyne, co jest istotne, żeby to pytanie trafiło na listę właśnie Q&A, to należy zaznaczyć znak zapytania, który znajduje się nad prostokątem, w którym wpisujecie wiadomość. W momencie, w którym uda się przejść przez część prezentacyjną, to właśnie jeżeli pojawią się jakieś pytania, bardzo chętnie spróbuję na nie odpowiedzieć. Więc jeśli można, to zaczynamy. Ja nazywam się Zbigniew Kamiński. Jestem w Octawave od 2012 roku. Ta data, ten rok, to jest rok, w którym ogólnie platforma Octawave ujrzała światło dzienne w takim zastosowaniu produkcyjnym. Więc to już jest 8 lat, 8 lat działania Octawave na polskim rynku. Natomiast moją rolą w Octawave'ie od samego początku było skupienie się na projektach migracyjnych, na przeprowadzaniu tych migracji, utrzymywaniu potem zmigrowanych systemów. Więc tak naprawdę od samego początku w Octawave'ie zajmuję się utrzymaniem i migracją usług naszych klientów. Tak naprawdę dołączyłem do zespołu administratorów systemowych, którzy właśnie w swoim portfolio, jakby w swoich skillach potrafili zrobić takie rzeczy. Ja dołączyłem w 2012 roku jako lider tego zespołu i wraz właśnie z chłopakami staraliśmy się na początku przede wszystkim troszkę pomagać klientom, którzy już myśleli o chmurze, ale nie do końca wiedzieli jeszcze, jak się za nią zabrać. Szczęście moje, tak uważam przynajmniej, że miałem przyjemność już od tamtego okresu współpracować z takimi firmami jak TUI.pl czy Pracuj.pl, firmami, które bardzo wysoko oceniły sobie i cenią do tej pory zresztą nowinki technologiczne, wykazywały się taką, przepraszam, bo widzę coś na czacie, że mnie nie widać. Dziękuję Adrian za potwierdzenie, czyli rozumiem, że widać mnie i słychać. Dobra, dziękuję. Więc były to firmy, które chciały się rozwijać, każdy biznes chce się rozwijać, natomiast te firmy charakteryzowały się tym, że się po prostu nie bały. 2012 rok to jeszcze nie jest okres, w którym wszyscy wiedzieli, co to jest chmura i tak szumnie donieśli, szczególnie u nas na rynku polskim. Więc trochę właśnie takim moim szczęściem było to, że mogłem współpracować z takimi klientami, a to spowodowało, że tak naprawdę z tego naszego zespołu administratorów powstał zespół, który do dziś nazywa się zespołem Premium Support i on się właśnie specjalizuje w migracji i utrzymaniu. Dodatkowo po kilku latach pracy właśnie w takim składzie zadecydowaliśmy o powołaniu do życia kolejnego zespołu Cloudmasters, który nie tylko specjalizuje się właśnie w migracji czy planowaniu takiej migracji, ale taką największą zmianą było właśnie to, że otworzyliśmy się na chmury globalne. Mam tutaj na myśli oczywiście chmury Amazona, Microsoftu czy Google'a. I w związku z powyższym dziś w Octawave'ie mam przyjemność współpracować z kolegami i koleżankami w ramach 2 zespołów. Jest to zespół Cloudmasters i Premium Support.
Oba zespoły właśnie współpracują bardzo blisko z klientem i to, co jest właśnie istotne, to o czym będę dzisiaj opowiadał, właśnie biorąc pod uwagę strategię migracji do chmury, metody tych migracji, to będzie to bardzo poparte wszystkimi tymi wydarzeniami, które przez te 8 lat miały miejsce. Więc zacznijmy może od tego, kiedy myśleć o chmurze. Przygotowałem kilkanaście bloków, które mówią o tym, kiedy myśleć o tej chmurze. Natomiast to, co bym chciał od razu Wam powiedzieć, to oczywiście nie jest lista zamknięta. Pewne bloki na pewno wydają się oczywiste. Ja bym chciał troszkę właśnie o nich powiedzieć z takiej perspektywy rozmów z klientami, którzy do nas właśnie z takich powodów przychodzili. Pierwszy blok mówi o tym, że myśl o chmurze, gdy rozpoczynasz nowy projekt. Oczywiście może istnieć taki pogląd, że właściwie jak rozpoczynam projekt, a mam przecież swoje środowisko on-premisowe, to po co mi ta chmura, tak? Przecież ja mogę to równie dobrze uruchomić u siebie. Jasne, oczywiście, że można tak zrobić, natomiast nowy projekt jest świetną okazją do tego, żeby poznać usługi chmurowe, żeby z tymi usługami chmurowymi spróbować się po prostu. Więc nowy projekt jest idealną okazją do tego, żeby pomyśleć o chmurze. Kolejny blok to jest uruchamianie startupu. No wydaje mi się, że chmura jest idealna do tego typu zastosowań. Co więcej, mieliśmy i mamy do tej pory grono klientów, którzy właśnie zaczynali z poziomu startupu i ta chmura pomogła im naprawdę w skróceniu czasu wejścia na rynek, ograniczyła koszty tego wejścia, więc jest to niewątpliwie punkt, który powinien się jednoznacznie kojarzyć z chmurą. W dzisiejszych czasach, tak, myślę, że powiem to, w dzisiejszych czasach uruchamiając startup naprawdę nie ma sensu myśleć o rozwiązaniach on-premisowych, czy nie wiem, stawianiu serwera pod biurkiem i hostowania na przykład z niego usług, etc. Nie. Jeżeli uruchamiamy startup, weźmy pod uwagę chmurę, naprawdę. Kolejnym punktem, kiedy warto myśleć o chmurze, jest niewątpliwie fakt poszukiwania nowej technologii lub rozwiązania. W dzisiejszych czasach chmury dostarczają nam po prostu bardzo szerokiej gamy rozwiązań i naprawdę niekorzystnie jest próbować budować takie rozwiązania w swoim środowisku, kiedy one już istnieją. Tak naprawdę troszkę kojarzy mi się to właśnie z przysłowiem wymyślania koła na nowo. Korzystajmy z tych technologii. Jest bardzo duża oferta w tej chwili dostawców chmurowych, która pewnie wyczerpuje większość naszych potrzeb. Taki punkt, który często przejawia się w rozmowach z naszymi klientami, to jest punkt mówiący o tym, że bardzo często klienci chcą skupić się na swoim biznesie, na prowadzeniu swojego biznesu, a niekoniecznie przepalać energię swoją, czy również ludzi IT w ramach swojej organizacji na kwestie techniczne, technologiczne, na właśnie utrzymywanie serwerów, usług na nich. Zdecydowanie wolą angażować swoje siły w biznes. Według mnie jest to świetne podejście i jak najbardziej w momencie, w którym właśnie również masz takie zapotrzebowanie, również myślisz w ten sposób, zapraszamy do chmury. Chmura to też zapewnienie większej wydajności. Ciężko jest przygotować się na każdą osobę we własnym centrum danych. Oczywiście jest to możliwe, ja nie mówię, że nie. Natomiast bardzo często klienci, którzy migrują się razem z nami, razem z Octawave'em do naszej chmury czy chmurowców, szukają po prostu większej wydajności. Ta wydajność jest troszkę połączona też z jednym z punktów, który tutaj się znajduje na tym slajdzie, a mianowicie z sezonowością. To są dwie rzeczy, które nie są oczywiście jakby ze sobą mocno połączone, bo są bardzo różne, natomiast
Sezonowość najczęściej w biznesie oznacza po prostu też zapotrzebowanie na większą moc obliczeniową, czy możliwość uruchomienia dodatkowych usług na żądanie wtedy, kiedy potrzeba. Więc w momencie, gdy stoisz przed takimi wyzwaniami, jak najbardziej chmura powinna w tych wyzwaniach pomóc. Kolejnym punktem, który wydaje mi się bardzo istotny i powinien powodować, że o chmurze będziemy myśleć, to jest poszukiwanie wzrostu konkurencyjności dla swojego produktu. W tej chwili, szczególnie teraz, pewnie w czasie pandemii, działalność online ma jeszcze większe znaczenie niż do tej pory. Chmura może nam pomóc w rozszerzaniu naszych usług, we wprowadzaniu nowego typu rozwiązań, a tym samym do właśnie wzrostu konkurencyjności naszego produktu. Chmura w takich rzeczach po prostu pomaga. Oczywiście do chmury warto przejść, szczególnie właśnie do chmury, która może zostać zaopiekowana również na przykład właśnie zespołem SysOpsów, DevOpsów, gdy nie masz po prostu swojego zaplecza IT. Naprawdę chmura pozwala ci myśleć o biznesie i skupiać się na nim, tak jak już wcześniej zaznaczyłem, i jesteś w stanie realizować usługi swoje biznesowe, wykorzystując chmurę, gdy nie posiadasz po prostu własnego zaplecza IT. Teraz taki trochę pewnie kontrowersyjny punkt. On wynika pewnie z moich doświadczeń znowu, dlatego że odkąd pamiętam, walczę z tym, żeby tłumaczyć, iż chmura jest bezpieczna. Dlatego też znalazł się na tym slajdzie punkt: chodź do chmury, myśl o tej chmurze, gdy zależy ci na maksymalnym bezpieczeństwie. Ja mam nadzieję, że dziś, czyli w roku 2020, to bezpieczeństwo chmury zostało już udowodnione bardzo szeroko. Natomiast należy to podkreślić. Ja spotykam się wciąż jeszcze z takim podejściem, że właściwie najbezpieczniej to jest na swoim serwerze. No nie, chmura daje ci bezpieczeństwo o wiele, wiele większe. Chmura to też miejsce dla testowania swoich pomysłów, uruchamiania środowisk po prostu na szybko, wtedy kiedy chcemy coś zobaczyć, sprawdzić. I to oczywiście to nie musi być kwestia dnia, dwóch, to może być nawet i kilka miesięcy, ale miesięcy takich, które powodują, że na przykład obserwujemy sobie, czy nasz pomysł, czy to, co zbudowaliśmy w tej chwili w aplikacji, dołożyliśmy nowe feature'y, nie wiem, stworzyliśmy w ogóle nowy produkt, chcemy zobaczyć, czy on po prostu działa. Wykorzystujmy do tego typu chmurę. Tak trywialny pomysł, który przyszedł mi do głowy, i on też oczywiście jest poparty właśnie rozmowami z klientami. Bardzo często nasi klienci myślą o chmurze wtedy, gdy po prostu kończą im się kontrakty supportowe, licencje, czy sprzęt, którym dysponują, po prostu się zestarzał. Chmura jest tutaj odpowiedzią na tego typu zapotrzebowanie, więc oczywiście to jest też moment, w którym należy o tej chmurze myśleć. Ostatni punkt, który już znajduje się, ale tak jak mówię, ta lista nie jest skończona. My możemy tutaj wspólnie nawet, jeżeli potem będzie na to czas i będziecie mieli taką ochotę, dołożyć jeszcze kilka punktów. Natomiast to, co jest ważne, to już jest takie bezpośrednio moje podejście. O chmurze myśl wtedy, gdy chcesz przyspieszyć rozwój swojej organizacji. Chmura to nie tylko moc obliczeniowa, to nie tylko usługi, które, nie wiem, zdejmują z ciebie pewną konieczność odpowiedzialności za coś. Według mnie chmura pomaga przyspieszyć rozwój swojej organizacji. Natomiast tutaj przedstawiłem moje pomysły na to, kiedy należy myśleć o chmurze, trochę zaczerpnięte to z doświadczenia z rozmów z naszymi klientami, więc nie sposób nie powiedzieć o tym, kiedy nie myśleć o migracji do chmury, nie myśleć o chmurze. Oczywiście pewnie będzie to kontrowersyjne, natomiast ja żyję w przekonaniu i troszkę też dotychczasowe życie mnie tego nauczyło. Nie myśl o chmurze, gdy widzisz tylko tańszy sprzęt. Ilekroć zaczynałem rozmowy z klientami, dla których to był najważniejszy wyznacznik, ta migracja była albo niemożliwa, albo była po prostu bardzo trudna. Jeżeli
twoją jedyną przesłanką jest pójście do chmury, bo tam po prostu bebechy są tańsze, to nie jest dobre podejście. Ja nie mówię, że nie można wtedy iść do chmury. Oczywiście, że można. Pewnie, jeżeli dobrze się taką migrację rozplanuje, to będzie taniej. Natomiast no, to nie jest główny wyznacznik. Więc chciałem to podkreślić, że kierując się tą zasadą, po prostu można swojego miejsca w chmurze nie znaleźć. Teraz jest taki punkt, który bardzo, bardzo chciałem zawrzeć w kilku słowach. To się totalnie mi nie udało. Ten punkt mówi o tym, żeby nie myśleć o chmurze, gdy masz legacy rozwiązanie, które działa i nakład na migrację do chmury przewyższa korzyści lub technicznie jest niemożliwy. To jest tak, naprawdę nie potrafiłem tego skrócić. Bardzo często do takich wniosków dochodzimy w wyniku analizy udanego klienta, o tym sobie jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast jeżeli wiesz już dzisiaj, że masz takie rozwiązanie, skup się najpierw na zmianach związanych z nim, a dopiero potem myśl o chmurze. W historii właśnie tych migracji, które przez te 8 lat z zespołem Premium Support i Cloudmasters zrealizowaliśmy, bywały takie sytuacje, w których klient określał swój proces biznesowy jako proces, który po prostu wymaga zasobów dostarczanych na miejscu. To było bardzo ciężko generalnie było tak ukierunkowanego klienta przekonać do tego, że chmura mimo wszystko jest dla niego miejscem. Raz rzeczywiście mieliśmy sytuację, w której klient pozostawił zasoby u siebie. I to jest też pewnie punkt, w którym warto odłożyć to myślenie o chmurze, jeszcze nie na teraz, poczekać, zmienić może sposób działania swojej organizacji, zmienić swój proces biznesowy i dopiero wtedy ruszyć do chmury. Więc 3 punkty versus nieograniczona lista, przy czym te 3 punkty oczywiście jeszcze jest dość łatwo podważyć, ja mam tą świadomość, natomiast to, co chciałem do tej pory powiedzieć, to przede wszystkim to, że o chmurze dziś należy myśleć po prostu przy właściwie każdego rodzaju projekcie, czy uruchamianiu biznesu, prowadzeniu tego biznesu, czy też szukania różnego rodzaju optymalizacji. Chmura jest miejscem, które na pewno pomoże. Skoro już poopowiadałem tak z mojej perspektywy o tym, kiedy warto myśleć lub nie myśleć o migracji do chmury, to chciałbym teraz chwilkę powiedzieć o tym, jak się przygotować do tej migracji. Migracji zrobiliśmy takich dużych pewnie kilkadziesiąt, to do Drunie na pewno kilkaset i to nam powiedziało to nam powiedziało o tym, że bardzo ważny jest początek. A mianowicie w ramach przygotowania naszej migracji do chmury warto wykonać u siebie audyt i taką analizę ogólną. Służy to temu oczywiście, żeby się zorientować, co tak naprawdę mamy dzisiaj, na czym pracujemy, na czym oparty jest nasz biznes. Zróbmy audyt, zobaczmy, co słychać w naszej organizacji, zobaczmy, co słychać w naszym sprzęcie, zobaczmy, zlokalizujmy jakieś największe, takie ogólne na początku przynajmniej korzyści, czy też wykażmy, to znaczy spodziewajmy się korzyści w chmurze, natomiast zlokalizujmy to, co nas po prostu dziś męczy, to, co nam przeszkadza, to, co nie pozwala nam się rozwijać. Wykonajmy audyt, przeprowadźmy analizę ogólną. To jest krok numer 1. Określmy, czy właściwie my jesteśmy gotowi zarówno technicznie, jak i biznesowo do tej migracji do chmury. Wartość z takiej właśnie gotowości biznesowej jest naprawdę nieoceniona. Dlaczego? Dlatego, że gdy ta część biznesowa naszego przedsiębiorstwa jest przekonana o tym, że pójście do chmury jest dobrym kierunkiem, naprawdę o wiele łatwiej jest wtedy realizować wszelkie rzeczy techniczne. Oczywiście to są 2 różne światy, natomiast te światy bardzo się przenikają w momencie migracji do chmury i gotowość obu tych światów jest po prostu według mnie niezbędna, żeby taką migrację dobrze przeprowadzić. W momencie, w którym przygotowujemy się do migracji,
przygotujmy wykaz niezbędnych kompetencji. W momencie, w którym wykonaliśmy już audyt i w takim bardzo ogólnym stopniu przeanalizowaliśmy nasze obecne środowisko, nasze usługi, bardzo istotne pojawiają się kompetencje. Określmy, jakie kompetencje są po naszej stronie, jakich kompetencji potrzebujemy, tak, żeby do tej chmury móc się zmigrować. Jak już na takich dużych blokach określimy, co jest nam potrzebne, na czym dziś stoimy, zejdźmy troszkę niżej. Wykonajmy analizę bardziej szczegółową, rozłóżmy nasze środowisko bardziej na drobne elementy, spróbujmy zlokalizować właśnie nasze główne wyzwania, określmy KPI. Na tym etapie spróbujmy już określić to, co ma dać nam migracja do chmury, ale również to, co jest bardzo ważne, określmy miejsce, w którym jesteśmy, dlatego że bardzo często, to o tym jeszcze troszkę później powiem, natomiast bardzo często jest tak, że do końca nie przeanalizowaliśmy tego, co mamy, ale jesteśmy przekonani o tym, co byśmy chcieli mieć, natomiast no, różnica jest kolosalna. Więc spróbujmy to identyfikować, łatwiej będzie nam dostosować potem realia, łatwiej będzie nam dostosować po prostu migrację do właśnie realiów, które obecnie są w naszej firmie. Określmy wpływ na biznes. Oczywiście migracja powinna zostać przeprowadzona online. Migracja powinna być wykonana w taki sposób, żeby biznes w ogóle tego nie odczuł. Natomiast migracja, w zależności od typu migracji, modelu migracji, jest różna i czasem może mieć impact na biznes. Określmy to, jaki wpływ na biznes jest przez nas dopuszczalny, na co możemy sobie pozwolić przy zmianie do chmury, przy migracji do chmury. To jest mega istotne, żeby w ramach przygotowania te punkty po prostu określić. Bez klasy nigdzie się nie pójdzie, więc określmy TCO naszego przedsięwzięcia. Tak, żeby nie było potem niespodzianek. Spróbujmy wykonać taką kalkulację. Bardzo fajnie jest na pewno tą kalkulację skonfrontować z firmami, które takimi migracjami się zajmują. To pomoże nam po prostu uniknąć przykrych niespodzianek po migracji do chmury. Rzecz, o której się bardzo często zapomina, bo ona jest po prostu ciężka do przygotowania jakby na starcie projektu, ale ważny jest harmonogram. Spróbujmy określić chociażby kroki milowe, spróbujmy określić, jak nasza migracja będzie rozłożona w czasie i określmy właśnie tam, jaki ona ma wpływ na ten nasz biznes, czego można się spodziewać. Pewnie początkowo ten harmonogram nie jest zbyt szczegółowy, przynajmniej znowuż opieram się o te doświadczenia, które zdobyłem wśród pracy z naszymi klientami. Harmonogram zawsze potem można dostosować, doszczegółowić, natomiast ważne jest, żeby on powstał również na początku naszej drogi migracyjnej. Od strony technicznej niezbędne jest to, żeby uzmysłowić sobie, jakie mamy strategie migracji, o tym już za chwilkę, i spróbować wybrać ten, który będzie najbardziej dostosowany do naszych potrzeb i najbardziej możliwy do zrealizowania na dziś, po prostu. Od strony technicznej to, co również powinniśmy przygotować, to właśnie wykaz niezbędnych usług w chmurze. Usług jest bardzo wiele. Fajnie by było, żebyśmy spróbowali je sobie pokategoryzować, zobaczyć, które nam są potrzebne. Oczywiście fajnie tutaj też wspierać się takimi organizacjami, które mogą w identyfikacji tych usług pomóc. Natomiast w ramach przygotowania do chmury spróbujmy te usługi sobie już wylistować. To też nam potem pomoże. Ta lista może się zmienić. Bardzo często się zmienia też, tak prawdę mówiąc. Natomiast w momencie, w którym na początku przygotujemy sobie taki wykaz, będzie nam łatwiej realizować migrację do chmury. To, co jest istotne, co wynika też trochę z tych usług w chmurze, spróbujmy określić zapotrzebowanie na moc obliczeniową. To zapotrzebowanie ma też wpływ oczywiście na koszty takiej migracji, więc jest to bardzo często taki punkt,
ważne przede wszystkim dla osób, które gdzieś podejmują decyzje, zajmują się finansami waszej organizacji. Więc w momencie, w którym określicie zapotrzebowanie na moc obliczeniową, na pewno łatwiej będzie przygotować koszt tego projektu. No właśnie, przygotowujemy projekt od strony technicznej, określamy złożoność architektury i to, co jest istotne z punktu widzenia technicznego, tak jak i przy tych takich wartościach biznesowych, o tym wspominałem, KPI są bardzo ważne. Musimy określić, co właściwie chcemy uzyskać. Tak samo bardzo często idziemy do chmury bez takiego określenia, w jakim miejscu jesteśmy technologicznie, wydajnościowo i zarówno przed, jak i po migracji powinniśmy sobie to zmierzyć. Wcześniej powinniśmy to określić, zobaczyć, gdzie jesteśmy, a potem zobaczyć, czy migracja do chmury realnie nam wpłynęła na polepszenie sytuacji. Tu piszę o wydajności, dlatego że z punktu widzenia technicznego to jest jeden z bardziej istotnych punktów. Po prostu spodziewamy się tego, że migrując się do chmury, nasze aplikacje będą bardziej wydajne. Nie zawsze to tak działa oczywiście, w dużej mierze zależy to również od samych aplikacji, natomiast chmura na pewno może pomóc. Ale żeby wiedzieć, czy pomogła, czy nie pomogła, no, musimy to określić, więc KPI, jeszcze raz KPI, zarówno w podejściu takim biznesowym, jak i technicznym, są niezbędne, żebyśmy po prostu byli zadowoleni z roboty, którą wykonaliśmy. Idąc dalej, chciałbym poopowiadać Wam o modelach migracji. I to, co chciałem powiedzieć na początku, to to, że ja tak odczuwam troszkę, że w internecie jest jednak trochę chaos komunikacyjny. To znaczy, generalnie mówimy o metodach migracji, o strategii migracji, o modelach migracji. Tych określeń jest bardzo wiele. I tak zastanawiałem się dlaczego. I pomyślałem, że właśnie dlatego, że tych określeń jest tak samo wiele, jak wiele możliwości daje chmura. Troszkę porozmawiamy jeszcze, czy też poopowiadam o typach usług chmurowych, czy też wyjaśnię właśnie to. Często szukając w ogóle informacji o strategii migracji, spotykamy się z takim określeniem 6R. Więc chciałbym tutaj przy okazji naszego dzisiejszego spotkania troszkę poopowiadać, co to właściwie oznacza i przejść przez każdą taką R-kę po kolei. Ta R-ka to oczywiście pierwsza litera modeli migracyjnych, o których będziemy rozmawiać. No właśnie, żeby nie być gołosłownym, mówimy o rehosting, replatforming, rearchitecting, repurchasing, retire i retain. To są zdefiniowane strategie migracyjne, modele migracyjne, którym dziś już chyba posługuje się cały świat. Zarówno AWS mówi w ten sposób o strategiach migracyjnych, Microsoft czy Google, natomiast rzeczywiście rozmawiając z naszymi klientami na co dzień, posługiwanie się tego typu ustalonymi już zasadami migracji, czy też jakby wytłumaczeniu i pokazaniu, czym one się właściwie od siebie różnią, bardzo nam pomaga w takim poprawnym ułożeniu procesu migracyjnego i rozmawianiu bardziej konkretnie z każdym klientem. Więc po kolei przejdziemy sobie przez wszystkie te modele migracyjne. Pierwszym typem migracyjnym jest rehosting. On występuje pod bardzo różnymi określeniami. Ja rozmawiając z klientami bardzo często właśnie słyszę o modelu lift and shift, 1:1 czy as is. I rzeczywiście tak naprawdę w każdym tym zwrocie chodzi o to samo. Model migracyjny, rehosting, polega na tym, że przenosimy właściwie nasze środowisko dokładnie w taki sam sposób, jak ono wygląda obecnie. Czy to w naszym środowisku on-premisowym, czy na serwerach dedykowanych, czy po prostu, nie wiem, gdziekolwiek. Uruchamiamy wtedy najczęściej po prostu po stronie chmury maszyny wirtualne, wykorzystujemy chmurę wtedy jako infrastructure as a service. Też porozmawiamy sobie dzisiaj o tych typach chmur, powiedzmy w ten sposób. I on polega na praktycznie przeniesieniu tego, co mamy 1:1 do chmury. Plusem tego typu migracji jest
to, że niewątpliwie jest to najszybsza metoda migracyjna. Ona wymaga od nas też najmniejszego nakładu pracy, choć to tak nie do końca, dlatego że czasem trzeba się napracować, ale przede wszystkim trzeba się napracować w momencie, w którym chcemy taką migrację przeprowadzić w sposób całkowicie zautomatyzowany, gdyż ten typ migracji rzeczywiście można zautomatyzować. Plusem wynikającym z przeprowadzenia takiej migracji do chmury jest również to, że otrzymujemy w ten sposób dobrą podstawę do dalszych prac, do dalszej optymalizacji, do dalszego rozwoju naszych usług, więc warto. I bardzo wiele migracji, które realizowaliśmy w przeszłości, zaczynały się właśnie od tego typu. Bardzo często rozpoczynaliśmy migrację i przenosiliśmy klientów właśnie 1 do 1, pracując z nimi dalej, poznając to środowisko i wtedy o wiele lepiej i łatwiej nam też było dopasowywać kolejne zmiany, przechodzić razem z klientami transformację, optymalizować te środowiska. Od czegoś musimy zacząć, więc bardzo często zaczynamy właśnie od po prostu przeniesienia usług 1 do 1 do chmury. Kolejnym modelem migracyjnym jest replatforming. On też występuje często pod nazwą lift, incur and shift, więc tam mieliśmy lift and shift, tutaj coś nam dochodzi, a mianowicie dochodzi nam to, że nadal wcale niedużym nakładem pracy wprowadzamy już pierwsze optymalizacje w środowisku, które migrujemy. Na przykład, żeby poprzeć to przykładem, przenosimy część aplikacyjną tak jak jest, bo nie mamy możliwości, nie mamy zasobów, nie mamy czasu na to, żeby zmienić. Natomiast już chociażby bazy danych umieszczamy w chmurze, nie na kolejnych maszynach wirtualnych uruchomionych, gdzie musimy skonfigurować sobie usługę bazodanową, otrzymywać ją, etc., etc. Po prostu wykorzystujemy usługę chmurową. To oczywiście nie tylko bazy danych, to może być na przykład, nie wiem, wykorzystanie usługi pasowej typu, nie wiem, Redis, Memcache, czy no, duże grono usług, które nie wymagają od nas specjalnie dużego nakładu pracy w momencie migracji, a już dają nam optymalizację. Jest to bardzo fajny model migracji, który bardzo często również występuje wśród naszych klientów, dlatego że on nie wymaga dużych zmian właśnie względem stosowanych obecnie rozwiązań, natomiast pomaga już wpłynąć po prostu na budżet usług chmurowych. Już w ten sposób możemy zoptymalizować sobie pewne koszty wynikające z migracji do chmury, dlatego warto o tym modelu migracyjnym pamiętać. On nie powinien przysparzać wielu problemów. Wymaga już troszkę zaangażowania po naszej stronie lub też właśnie po stronie firmy, która dla nas taką migrację wykonuje. Natomiast wciąż jest to jedna z szybszych dróg trafienia do chmury, czyli replatforming. Kolejnym modelem migracyjnym, o którym bym chciał powiedzieć, to jest re-architecting, często zwany też refactoringiem. Bardzo fajny typ migracji do chmury, natomiast wymaga zaangażowania już większego. Do tej pory przenosiliśmy nasze usługi tak jak są, dodawaliśmy pewnego rodzaju optymalizacje. W modelu re-architecting musimy poświęcić już trochę więcej czasu na to, żeby taką migrację zrobić. Natomiast ten typ migracji pozwala pozyskać o wiele więcej benefitów z migracji do chmury. Bardzo często przy okazji realizacji właśnie takiej strategii migracyjnej dokonujemy zmiany po stronie naszych aplikacji, przebudowywujemy te środowiska, ale jest to też świetna okazja do tego, że wykonując tą pracę dodajemy na przykład nowe funkcjonalności i to pozytywnie może odczuć już nasz biznes, dlatego że jeżeli te nowe funkcjonalności będą atrakcyjne dla naszych klientów, to przy okazji migracji do chmury możemy realnie wpłynąć na nasz biznes, zwiększyć, nie wiem, udział w rynku, zwiększyć po prostu też nasze przychody, więc ta migracja, ten model migracji, mimo bardziej złożonej struktury,
no, przynosi bardzo wiele korzyści. Często w tej migracji, rozmawiając z naszymi klientami, padają takie zwroty typu cloud native czy serverless. Tak, to ten model, jeżeli już coś zmieniamy, jeżeli już musimy wykonać jakąś pracę, znaczy jakąś konkretną pracę po naszej stronie, która pozwoli nam na uruchomienie naszych środowisk w chmurze i jesteśmy gotowi na zmiany, to próbujmy realizować te zmiany właśnie w środowiskach cloud native z wykorzystywaniem po prostu masy usług chmurowych. Zdecydowanie chyba jeden z najfajniejszych typów migracji, jeden z najfajniejszych modeli migracji, natomiast wymaga już zaangażowania bardzo często po obu stronach no i nie jest tak szybki jak po prostu przeniesienie 1 do 1, ale warto. Naprawdę zachęcam do tego, żeby myśląc o migracji do chmury, myśleć również o tym modelu. On nam odpłaci po prostu w przyszłości. On może też nastąpić po modelu rehosting. Nic nie stoi na przeszkodzie, mamy usługi w chmurze, możemy je optymalizować, przebudowywać, dążyć do bycia właśnie, do realizowania naszych produktów cloud native. W ogóle te metody migracyjne oczywiście one się mogą uzupełniać, to też nic nie stoi na przeszkodzie. Robimy analizę, określamy to, w jakim miejscu jesteśmy, tak jak wcześniej wspominałem, i wychodzi nam, że tak naprawdę produkt, który chcieliśmy zmigrować do chmury, no, powinien zostać wymieniony. Czemu nie? Oczywiście jak najbardziej tak. Bardzo często taka wymiana polega na zmianie na przykład modelu licencjonowania, czy właśnie przejście z utrzymywania własnej aplikacji do modelu software as a service. Wcześniej mówiliśmy, czyli hostingu o IaaS-ie, o Infrastructure as a Service. W tej chwili pojawia nam się Software as a Service. Tak, jak najbardziej. Jest wiele takich sytuacji, od bardzo, bardzo trywialnych i dość pospolitych, choćby systemy poczty elektronicznej. To jest czy systemy CRM, no, jest wiele produktów generalnie na naszym rynku, w których możemy wymienić produkt. Nie musimy stosować rozwiązania, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Możemy wymienić licencję, zmienić sposób licencjonowania, przejść po prostu do usługi SaaS-owej w chmurze i też korzystać z tego benefity, dlatego że bardzo często w momencie, gdy utrzymujemy środowiska on-premisowe, to bardzo często nasi klienci po takiej migracji mówią: o wow, są fajne dodatkowe feature'y. Rzeczywiście tak się dzieje. Wielu producentów oprogramowania rozwija już swoje produkty chmurowe, a niekoniecznie rozwija produkty w modelu on-premise. Dlatego ten typ migracji jest również dość często spotykany. Retire. Robimy analizę i w wyniku analizy okazuje się, że w środowisku on-premisowym, które kupiliśmy, skonfigurowaliczy, pewnie nam się amortyzuje, czy nawet zamortyzowało, no nie do końca na co dzień dbamy o to, czy dana aplikacja, czy jakieś rozwiązanie biznesowe jest nam ciągle potrzebne. Mamy takie przeświadczenie, że nas to nie kosztuje, więc jak się kręci, to niech się kręci. W momencie wykonywania analizy migracyjnej i myśleniu o migracji do chmury, wychodzi, że nie ma sensu po prostu za pewne rzeczy płacić, dlatego że nikt ich nie używa, nikt z nich nie korzysta, są przestarzałe, a właściwie ostatnie aktualizacje na przykład danej usługi to były robione 3 lata temu. Zbackupujmy, zarchiwizujmy, zapomnijmy, ale nie kasujmy po prostu. Znam sytuację i rzeczywiście tak było też w historii naszych klientów, że początkowo biznes określił, że dana aplikacja nie jest potrzebna. Zmigrowaliśmy wszystkie usługi do chmury. Mijały 2-3 tygodnie. Okazywało się, że jednak jest potrzebna. Warto sobie to zostawić na boku. Ten typ migracji pozwala oczywiście, tak jak wspomniałem, na optymalizację kosztową do chmury. Jeżeli nie będziemy przenosić oczywiście rzeczy, które dziś wydają nam się niepotrzebne, po co za to w chmurze płacić, nie ma to najmniejszego sensu. Jest to również jeden z modeli migracyjnych. Retain, czy też określany, specjalnie wykazywałem właśnie takie dodatkowe zwroty, jakie
zwroty czy określenia tego typu migracji, bo tak jak wspomniałem, w necie krąży ich bardzo dużo. Retain, revisit, czy też po polsku pięknie to brzmi, dlatego napisałem nic nie rób teraz. Chodzi o to generalnie, że właśnie mamy rozwiązania, które nie są gotowe do uruchomienia w chmurze. Tak, tak bywa. Nawet nie dalej jak, przepraszam, 3-4 miesiące temu rozmawiałem z klientem, który na ten moment, bo to jest właśnie, to jest ważne, na ten moment żadna z jego aplikacji takich, które są bardzo powiązane ze środowiskiem produkcyjnym, nie są w tej chwili gotowe do tego, żeby je migrować. Nie byłoby korzyści, koszt jakby wdrożenia był za duży, więc no, doszliśmy właśnie z klientem do takiego wniosku, że po prostu na ten moment zwyczajnie odpuszczamy. Ja mam nadzieję, że temat nie jest zamknięty, pewnie do niego będziemy wracać. Natomiast wśród modeli migracyjnych również jest model określający ten typ akcji, mówiący o tym, że to nie jest ten moment. To jest graf zaczerpnięty ze stron Amazona. On pięknie podsumowuje, pokazuje właśnie to, o czym do tej pory w modelach migracyjnych rozmawiałem. Ścieżek, w jakich możemy się poruszać i możemy myśleć o migracji do chmury, określonych jest 6. One mogą być albo automatyczne, mogą być manualne, pozwalają nam oszczędzać, pozwalają nam zbliżyć się z naszymi usługami do chmury, pomagają wzmocnić konkurencyjność naszej oferty. No i ten graf jakby podsumowuje w moim odczuciu po prostu bardzo, bardzo czytelny sposób, w jakim niezależnie od modelu, w jaki sposób migracji, jak ta migracja do chmury przebiega. Tak jak sobie powiedzieliśmy na początku, właśnie audyt, analiza, wybranie ścieżki migracyjnej, jej automatyzacja lub prace ręczne, sprawdzenie, uruchomienie. Niby proste, prawda? Właściwie tak. Czemu nie? Myślę, że możemy się poprosić o to stwierdzenie. Przy odpowiednich kompetencjach, przy odpowiednim składzie, przy odpowiednim zespole, migracja do chmury nie musi być trudna. Są trudne migracje, o tym potem powiem w takich ciekawostkach. Natomiast nie należy przede wszystkim się tego bać. Naprawdę gorąco zachęcam do tego, żeby próbować nawet na mniejszych fragmentach naszego biznesu, tylko na części aplikacji. Warto chmurę przetestować, warto się z nią po prostu spróbować i zmierzyć. Wspominałem przy okazji modeli migracyjnych o właśnie takim typie chmury. Mówiliśmy o IaaS-ie, mówiliśmy o SaaS-ie. O PaaS-ie w sumie też, dlatego że w momencie, w którym byliśmy przy modelu Lifting and Shift, to tam mówiłem o tym, że część usług można zastępować właśnie usługami pasowymi, takimi jak chociażby środowiska bazodanowe. Patrząc na to, jakie korzyści właśnie daje nam chmura, można na nie spojrzeć również przez pryzmat odpowiedzialności, w zależności od tej usługi chmurowej. Jeżeli chodzi o środowiska on-premisowe, wiadomo, teraz jestem klientem, ale to klient odpowiada jakby za wszystko. Klient odpowiada za zasoby fizyczne, za infrastrukturę. Jeżeli używa warstwy hypervisora, no to oczywiście też odpowiada za niego, musi dbać o sieciówkę, o wszystko, po prostu wszystko na głowie tego klienta. W momencie, w którym korzystamy z rozwiązań IaaS-owych, pozbywamy się części odpowiedzialności. Niespecjalnie jesteśmy zainteresowani wtedy, czy żółte diody, są macierze, które żółte mówią, że OK, ale załóżmy, czy na przykład w macierzach wszystkie dyski działają, czy nie działają, czy nie spalił nam się jakiś serwer, nie musimy dbać właśnie o tą warstwę hypervisora. To już jest jedna z bardzo wyraźnych korzyści IaaS-a. Nasza odpowiedzialność pojawia się na przykład na poziomie właśnie systemu operacyjnego, aplikacji czy danych, natomiast za wszystko poniżej
odpowiada nasz dostawca chmurowy. W środowiskach pasowych dostajemy kolejny benefit, przestajemy się martwić właśnie o nasze maszyny wirtualne, o systemy operacyjne, których na nich działają. Właściwie skupiamy się wtedy na działaniu naszych aplikacji, dostępie do nich, a także oczywiście danych, które w tych aplikacjach się i naszych bazach się znajdują. Model Software as a Service pozwala nam w ogóle przestać się martwić jeszcze o aplikacje. Właściwie skupiamy się na danych i o tym, żeby odpowiednio zarządzać dostępem dla użytkowników. Dlatego, że im bardziej jesteśmy świadomi w tym, kto ma dostęp do naszych zasobów, tym oczywiście nasze środowisko jest bezpieczniejsze. Dlatego niezależnie od typu usługi chmurowej warto o tym pamiętać i dlatego też my pokazując taki podział, dlatego że taki podział IaaS, PaaS, SaaS jest dość popularny oczywiście w internecie, my pokazujemy go właśnie w taki sposób, gdzie kliencie pamiętaj o tym, dbaj o dostęp do tych usług, dbaj tym samym o swoje bezpieczeństwo, dbaj o swoje dane. Natomiast wszystko inne możesz spokojnie zostawić dostawcy chmurowemu. Co warto wiedzieć o migracji do chmury? Na początku, w momencie, w którym opowiadałem o przygotowaniu do tej chmury, o przygotowaniu migracji do chmury, już troszkę o tym wspominałem, ale z takich doświadczeń, jakie przeżywam na co dzień, to są kroki czy też działania, które są niestety często pomijane. Dlatego chciałbym je po prostu jeszcze raz podkreślić. Określajmy wskaźniki biznesowe i techniczne. Mówmy o tym, co mamy obecnie, mówmy o tym, co oczekujemy. Im więcej, tak z ręką na sercu, takich rzeczy sobie wylistujemy, przygotujemy, tym będzie przed nami mniej niespodzianek. Przed nami pojawi się mniej niespodzianek, tym ta migracja powinna być po prostu przyjemniejsza. Jeżeli nie do końca wiemy, jak takie wskaźniki biznesowe i techniczne przygotować, szukajmy wsparcia w firmach, które mogą nam pomóc. To wpływa też na ten drugi punkt, który zrobiłem, czyli ustalenie właśnie tych kompetencji i technicznych, i biznesowych, dlatego że te rzeczy w dzisiejszych czasach bardzo się przenikają. Jeżeli nie mamy tych kompetencji u siebie, to nic złego się nie dzieje. Korzystajmy z firm, które pomagają nam i które takie kompetencje posiadają. No i punkt, który mówi mierzyć siły na zamiary. Nie próbujmy od razu zrobić wszystkiego. Bardzo często współpracując z naszymi klientami, naszą pracę mamy podzieloną na kilka etapów, kilka elementów. Fajnie jest migrować się na pewno w sposób bezpieczny, który nie zakłóci pracy naszego biznesu, nie zakłóci źródła naszego przychodu. Jeżeli spełnimy te wcześniejsze punkty, określimy właśnie wskaźniki, określimy, czy mamy kompetencje, czy będziemy korzystać z firm zewnętrznych, które te kompetencje mają, oni też pomogą w określeniu właśnie tego, czy jesteśmy gotowi i tego, jaką drogę najlepiej wybrać. To jest istotne pod tym względem, że kurczę, ma to wiele podłoży, ma to mnóstwo podłoży tak naprawdę. Bardzo często, znaczy może nie aż tak bardzo często, ale zdarzały się takie przypadki, w których klient przychodził do nas i mówił: dobra, ja mam tutaj aplikację, słuchajcie, migruję ją do chmury, bo w chmurze będzie super. Wow, no jasne, że tak, w chmurze zwykle jest super. Natomiast w wyniku analizy takiej migracyjnej okazało się, że tak naprawdę aby spełnić wszystkie wymagania tego klienta, żeby to poprzeć konkretnym przykładem, to chodziło o taką aplikację, oczywiście działającą online, która to była jakaś gra internetowa i ta gra internetowa była napisana w taki sposób, że
do bazy danych leciał po prostu istny DDoS, taki DDoS w cudzysłowie. Bazy danych odpowiadały za uaktualnienie stanu tego, co gracze widzieli. Właściwie do tej bazy danych leciały dziesiątki tysięcy zapytań tylko po to, żeby na przykład odświeżyć stan gry dla wszystkich graczy. Wszystko było fajnie, kiedy graczy było 5. W momencie, w którym graczy robiło się 100, to po prostu nie działało. I teraz klient oczywiście przyszedł do nas i mówi, dobra, to ja idę do chmury, bo wy mi to załatwicie. Pewnie, że załatwimy, ale kliencie, czy ciebie po prostu na to stać? Dlatego, że zachowując aplikację w takiej technologii i migrując takie rozwiązanie, koszt uruchomienia takiego środowiska, żeby był w stanie wybronić się przed tym atakiem na bazę danych, jest po prostu bardzo, bardzo duży i zasoby, które potrzebujesz do zrealizowania tego, są po prostu olbrzymie. Zrobiliśmy POC, skończyło się to tak, że aplikacja została przebudowana i rzeczywiście w chmurze działała i nie kosztowała majątku, natomiast trzeba było wcześniej wykonać trochę pracy. Więc mierzmy siły na zamiary, patrzmy pod kątem technologicznym naszego rozwiązania, a także po prostu pod kątem finansowym, czy jesteśmy gotowi do realizacji naszej migracji do chmury. Co zwykle idzie dobrze. Słuchajcie, dobrze zwykle idą środowiska testowe, bardzo dobrze idą właśnie środowiska typu proof of concept. Zwykle wszystko działa, zwykle wszyscy są zadowoleni, przybijają piątkę za kawał dobrej roboty. Potem jest robiona migracja produkcyjna. Okazuje się, że coś nie działa. Środowiska testowe, środowiska właśnie typu POC mają to do siebie, że na wiele rzeczy jesteśmy w stanie przymknąć oko. Potrzebujemy tutaj takiej powściągliwości i rzeczywiście takiego zimnego rachowania generalnie, jak to środowisko POC ma wyglądać. Dlaczego takie problemy się pojawiają pomiędzy właśnie POC a produkcją? No, głównie dlatego, że po prostu pojawia się dużo zmian. W ramach POC testujemy na przykład bardzo mały fragment naszej aplikacji, potem okazuje się, że przechodzimy do realizacji migracji produkcyjnej, gdzie no, musimy już wszystkie elementy naszych aplikacji przemigrować. Okazuje się, że tego nie sprawdziliśmy, albo nawet sprawdziliśmy, ale w międzyczasie nasz proces wytwarzania aplikacji był taki, że te aplikacje po prostu się pozmieniały, środowiska POC, więc bardzo często to generuje problemy. Taką zmorą migracji, jaką ja mam bardzo wysoko u siebie na liście, to jest to, że odpuszczamy testy funkcjonalne, testy wydajnościowe. Chodzi generalnie właśnie o to, że budujemy środowisko POC, a potem opieramy wszelkie weryfikacje na takich naszych odczuciach. No nie powinniśmy tego robić w ten sposób. Powinniśmy przygotować w ramach naszej migracji miejsce na testy funkcjonalne, testy wydajnościowe. Wtedy nie będzie niespodzianek. Przetestujemy sobie, czy na pewno wszystkie funkcjonalności działają tak, jak należy i w naszej chmurze mogą się po prostu pojawić, tak, żeby nie niszczyły nam codziennej pracy, nie przysparzały problemów w utrzymaniu. No i im lepiej zdefiniujemy właśnie wszelkiego rodzaju wskaźniki, tym na pewno ta migracja pójdzie nam dobrze. Oczywiście to nie jest tak, że dobrze idzie tylko POC. Mamy wiele migracji zakończonych sukcesem, więc to jest, co jest ważne. Migracje również mogą iść dobrze, natomiast one idą dobrze wtedy, kiedy są dobrze rozplanowane, przygotowane. Nie rzucamy się na helia, chociaż i takie migracje oczywiście w życiu robiliśmy. Natomiast te migracje na helia jednak powodowały, że ten moment stabilizacji tego środowiska trwał trochę dłużej. Dlatego, że po każdej migracji oczywiście przychodzi moment, w którym trzeba to wszystko ustabilizować. Ale POC idzie zwykle dobrze.
E, Przygotowaliśmy się do migracji, znaczy pomyśleliśmy o migracji w ogóle, przygotowaliśmy się do tej migracji, wybraliśmy odpowiedni model, zmigrowaliśmy się, jesteśmy już w chmurze, co dalej? No właśnie, dalej. Nasza robota się nie kończy, albo robota właśnie tego zespołu, który nam to środowisko utrzymuje. Dalej skupiamy się na analizowaniu, ciągłym analizowaniu tak naprawdę potrzeb naszych klientów. Analizujemy pod różnym kątem, oczywiście pod kątem wydajnościowym, ale również pod kątem funkcjonalnym, czy też pod takim kątem, że właśnie możemy wprowadzać nowego rodzaju usługi do środowiska klienckiego, a tym samym ten projekt tak naprawdę bardzo często wśród właśnie nawet tych klientów, o których powiedziałem na samym początku, czyli na przykład TUI.pl, Pracuj.pl, też mógłbym przytoczyć na przykład tutaj też migrację Edipresse. To są takie środowiska, które się cały czas rozwijają. Tam nie ma końca generalnie prac, one się zmieniają, one się transformują i to jest bardzo istotne. W momencie, w którym jesteśmy w chmurze, nie spoczywamy na laurach, nie uznajemy, że wszystko udało się zrealizować i jest ok. Starajmy się te usługi wzbogacać, na przykład poprzez wymianę na nowsze rozwiązania, które są dostępne w chmurze, czy w ogóle można pokusić się oczywiście też o totalne zmiany naszych aplikacji, nie wiem, o przejście z monolitów do mikroserwisów chociażby, czy tego typu rozwiązań. Zespół Octawave, o którym wspominałem, czyli ten zespół właśnie, do którego należę, zespół Cloudmasters i Premium Support, przepraszam, w sumie dwa zespoły, a nie mówię zespół. Te zespoły właśnie zajmują się tego typu pracami. Od analizy i projektu infrastruktury poprzez pełne wsparcie migracyjne, optymalizacyjne, a więc troszkę tych migracji mamy na koncie. Jeżeli moglibyśmy pomóc, na pewno bardzo chętnie byśmy to zrobili. Ciekawostki. Nie jest ich tutaj wiele, natomiast one są takie po prostu bliskie mojemu sercu, dlatego je tutaj umieściłem. Kiedyś stanęliśmy przed takim wyzwaniem od naszego klienta, który potrzebował bardzo, bardzo szybko uruchomić środowisko produkcyjne. Nie jakieś może wielkie, natomiast środowisko było oparte o 15 serwerów. Chociaż nie, było tych serwerów troszkę więcej, a już na etapie jakby tej analizy takiej bardzo, bardzo ogólnej i szybkiej u nas na platformie uruchomiliśmy tych serwerów troszkę mniej, ich było 15. Uruchomiliśmy je w wysokiej dostępności, czyli serwery aplikacyjne, każdy miał co najmniej jedną dodatkową nogę. Tak samo były klastry bazodanowe, co więcej w tym rozwiązaniu były to klastry bazodanowe aktywne. Słuchajcie, udało się to zrobić w 8 godzin. Zrobił to kolega z zespołu Premium Support. Przygotował całe środowisko i nawet uruchomił dane. Przemigrował wszystkie dane, uruchomił środowisko tak, że po 8 godzinach było gotowe do przyjmowania produkcyjnego ruchu. To jest środowisko stawione według zasady Helia. Udało się, więc bardzo, bardzo blisko mojego serca ta migracja jest. Kolejna taka ciekawostka to jest nasza najszybsza przepinka nocna, dlatego że tą wredną częścią naszej pracy jest to, że przepinamy klientów w nocy najczęściej, więc taka przepinka nocna trwała 7 minut, to było od momentu zalogowania się na serwery, wykonania skryptów aktualizacyjnych danych, inkrementale baz plus przepinka w DNS-ie. Po 7 minutach spokojnie już po odświeżeniu, wymuszeniu ręcznym odświeżenia DNS-ów mogliśmy pójść spać. To nie jest tak, że migracje szybko się potrafią kończyć, są też migracje takie, które trwają i trwają. Mamy jedną taką migrację, jednego z systemów naszego klienta. Migracja trwa już rok, ciągle jest in progress. Zobaczymy, kiedy się skończy. Wspomniałem o Edipresse. Edipresse to też migracja 250 serwerów w 2,5 miesiąca. Myślę, że to jest niezły wyczyn. Jeżeli też mielibyście ochotę trochę więcej o Edipresse posłuchać, to za tydzień, 10 listopada, będziemy rozmawiać z Dymitrem Mażarem z CTO Edipresse, więc też zachęcam do tego webinaru. No i ostatnia ciekawostka to jest najdłużej szykowana migracja.
Słuchajcie, mamy migrację, którą szykujemy już 3 lata, to znaczy już skończyliśmy ją szykować. Zaczęliśmy robotę. Po 3 latach różnego rodzaju pomysłów, zmian, braku decyzji, zastanawianiu się, dobieraniu odpowiedniej chmury, dobieraniu odpowiednich rozwiązań. Środowisko jest bardzo, bardzo duże. Zajęło to 3 lata. W tym roku realizujemy tą migrację, planujemy ją zakończyć. Pewnie tak w połowie, czy no powiedzmy w połowie przyszłego roku. To właściwie koniec mojej prezentacji i to, co widzę, to też jest to koniec mojego czasu. Więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli chodzi o pytania, to niestety już nie mamy na to slotu. Ja obiecuję na te pytania odpowiedzieć. Na to akurat mogę dość szybko, tak, nagranie będzie dostępne. Natomiast na pozostałe pytania, które trafiły na listę, będę odpowiadał już offline. Jeżeli mielibyście ochotę ze mną porozmawiać, to zachęcam oczywiście do kontaktu. Najlepiej pewnie mailowego, bo to jest najbardziej skuteczna metoda kontaktu ze mną, więc mail, tak jak widzicie, zbigniew.kamiński@actawave.com. Dziękuję, mam nadzieję, że przybliżyłem troszkę ścieżki migracyjne, metody migracyjne. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Jeżeli mielibyście ochotę kontynuować, zapraszam do kontaktu, a tymczasem bardzo pięknie dziękuję.